Cześć, dzisiaj sobota. Ładnie się w fartuszek ubrałem i na podchowalni. Zacząłem ryby z sitek przenosić do koryt, ale mówię, idę do domu. Kamera naładowana, to wziąłem kamerę. I teraz tak, żebym się tu nie pomieszał. Dobra, tu muszę do 11 jeszcze chyba jedno, tak, jedno sitko, bo to są pstrągi tęczowe, tu są duże, to znaczy, że z tych dużych samic starych, a za chwilę obok pójdą z tych małych samiczek, młodych takich pierwiastek. No to żeby nie pomieszać, no to mam uszykowane. O. Tak to wygląda. One już są karmione. Tutaj część była już ubrana z tych sitek, a część no dzisiaj dopiero się na tyle podniosły wszystkie. No dalej wszystkie wyszły, nie wszystkie, jedna została, dwie. Dobra, hops. No i tu mamy woda brudna taka, bo to te sitka zarośnięte, to wiadomo, zawsze. I tu obok one też są, że to tak do karmienia będzie pasować i jedne i drugie. A tu teraz gdzie? Tu muszę, dobra, do 9 te maluchy. To nie wiem, czy tu kurczę tak to coś będzie widać. Nie mam tego podglądu, tego telewizorka, ale takie maleństwa. Z tymi większy problem, bo one się niektóre wciskają w oczka od siatki, no ale trudno, to już tam tego nie przeskoczę. Tutaj po prostu muszę sobie bardziej przesunąć, żeby mi się pomieściły wszystkie te sitka. Jeszcze zobaczyć muszę, czy kamera nie jest za nisko, bo tak patrzę tutaj do góry kątem oka. Nie, tak mniej więcej tu ręce widać, dobrze jest. To później do poczyszczenia będzie. Tu zostały dwa sitka, potokowy pstrąg, ale one jeszcze muszą na sitkach być. No i to jest właśnie hops. Dzisiaj taki odcinek z dedykacją dla tych, co filmy o rybach lubią oglądać. Chociaż tam później to się może trochę po warsztacie czy gdzieś po gospodarstwie z kamerą poszwędam jeszcze, bo kilka rzeczy mam do zrobienia, takich na już, do przerobienia. Kilka rzeczy takich, że zamiast to robić, to
sobie wymyślam co innego, aby można już to zrobić dawno. I to tak wiecie. Trzeba być rybakiem, mechanikiem, elektrykiem, drwalem, spawaczem. Co tam jeszcze można wymyślić? Tokarzem, frezerem. Że to jest tej roboty, kurde, co niemiara. Dobra, one teraz tu za chwilę je pokarmię. Sitek nie biorę do mycia, bo tam właśnie, wracając do tego, co jest do zrobienia, a zrobię później, to tam cały stos, chyba więcej jak tutaj mam właśnie w tym przedsionku, gdzie ta moja taka mikro umywalnia. Ale sitka muszę uszykować, bo następna partia zaraz będzie. Znaczy nie zaraz, bym musiał policzyć, ile one stopni od dni mają. To co z ostatniego tarła, ostatnie tarło robiliśmy 30 stycznia, 31 było dotarcie, że to kurde, tak późno to nie pamiętam kiedy. No kiedyś tam, ale to mieliśmy ryby wiosennego tarła, bo pstrągi tak jakby na dwa szczepy można podzielić, wiosennego i jesiennego tarła. Generalnie to zimą się wszystko trze. Dobra, tu mamy po tego przeniesione, kartka gdzieś tutaj była, to sobie przekleję. Dobra, to mamy małe, duże, małe tu. No to wiecie, teraz wiem co gdzie pływa, ale jutro to już, chociaż no tam to akurat na oko widać, które są które. I tu co mamy karmione od 10 lutego, że one w sumie teraz są dopiero karmione. Dzisiaj co tam jest? 17 chyba, no to z tydzień może. Dobra, ja się tu rozbiorę, tylko kamerę i tak muszę ściągnąć, żeby ten fartuch zdjąć przez głowę, to na razie. No i dobra, jesteśmy teraz na kolejnym obiegu wody. Tu już są takie większe, podrośnięte. To akurat cała partia idzie. To pod zamówienie w sumie, takie tam specjalna edycja. I one tylko, mówię, wyczyszczę, a po niedzieli zobaczę tam jak to z czasem będzie i pogoda. Będzie ładna pogoda, to będziemy na dworze działać, a jak będzie byle jaka pogoda, no to wagi średnie bym musiał porobić i to dzwonić już do klienta, niech się tam z miejscem szykuje na ten, i żeby przyjechał zabrać, bo tak na oko to one, no nie wiem ile, dawno wag średnich nie robiłem, w tym sezonie jeszcze ani jednej, to ale 1,5–2 gramy może mają, a później te następne no to gdzieś tak koło grama może, że to tamtym to jeszcze trochę brakuje.
takie jakieś są, albo które odbiegają wielkością, mniejsze są, no to są obskubane i to wiadomo, to one tam na straty, no bo tego się nie przeskoczy. Te starsze, nasze starsze, one są w równym wieku, ale te większe, silniejsze, jak dopadną się do tych takich niedorośniętych, no to nie odpuszczą, no to takie obskubią, że później te rybki zdychają. Albo jakieś takie, jak zawsze wiecie, przy tych manewrach tutaj, przy czyszczeniu miotłą gdzieś do burty przybite, uszkodzone. I to tak to wygląda. Zawsze najważniejsze, że nie ma jakichś masowych upadków, że to garściami trzeba wybierać, żeby to jakieś tam choróbsko by tutaj się wpakowało. No ale tak to tam. Tu kilka sztuk to jest tam, można przyjąć jako normę przy takich zagęszczeniach, gdzie tu na tych ile? 2, 3, 6 koryt, no to gdzieś z 80-100 tysięcy może pływa sztuk. Tak szacunkowo ta ilość, bo to wiecie, no to co z ikry, a później fizycznie co ja przez wagę wyciągnę z koryta, no to zawsze jest różnica, ale no można, mówię, można tak to przyjąć, że tyle gdzieś jest tutaj ich. Środek do tego, do dezynfekcji zamówiłem, bo tu po drugiej stronie folii będziemy też niedługo myć obieg i ta ryba, co tam z tyłu pływa, będzie tutaj przenoszona, bo tam się robi za gęsto. I co? No i oczywiście, żeby kupić, jeszcze czekajcie, bo ja sobie muszę zobaczyć, czy mi tu woda nie będzie uciekać. No to na maila deklarację dostałem, zresztą to co roku dostaję, ale w tym roku pierwszy raz zamawiałem, że nie jestem jakiś tam, myślę jak to powiedzieć, żeby to YouTube zaraz mnie tutaj nie tego, organizacją jakąś taką, nie ten niebezpieczną i że nie wykorzystam tego środka jako jakiś tam półprodukt czy składnik do produkcji materiałów, które robią boom. I to tyle, mówię, z każdej strony mało tego. Kiedyś, nie wiem, gdzieś tam płyn do spryskiwaczy to podobno nie można kupić na Allegro prywatnie, jak się bierze, znaczy jak się nie bierze faktury, tylko na fakturę, bo to do użytku profesjonalnego, bo jest ten, paszę bym tu musiał napakować, bo nie wiem co tam w tym składzie, alkohol metylowy czy co. I no dobra, ja wiecie co, muszę sobie tutaj paletę z paszą, paleta z paszą przyszła, ale to wiadomo, ta Poczta Polska, czyli prowizorka i partacze 14 miała być u mnie, a była wczoraj 16. Chłop wysiadł z samochodu upierdolony, taki jakby górnik z kopalni, na samochodzie na pacę syf, bo to węgla wwożą pełno
Gdzieś się tam poobcierał plecami, bokiem cały uświniony. Te wszystkie palety, kartony, co tam miał, no to mówię, no wszystko aż wstyd, żeby to, mówię, takie rzeczy ludziom wozili w takim chlewie, że nie. Najgorsza chyba firma przewozowa, która mi się tutaj trafiła. No ale co zrobić, no tak jest wysyłane przez tą firmę i ja już tam nie poradzę. Dobra, rozłączę się tutaj, sobie tylko paszę, poroznoszę worki, bo patrzę, tu już nie mam i idziemy gdzieś tam na warsztat. Tutaj tak, łuparkę, nie wiem kiedy przyjechaliśmy, przedwczoraj chyba, ale przerobić chcę trochę tutaj to koryto, bo to jest takie V, albo przetnę palnikiem, upalę. Trzeba po prostu zrobić tutaj taki, wiecie, bardziej stolik już to na płasko, co za nożem. W tą stronę zrobię najwyżej taki mocowany, bo to za szeroko ciągnikiem jak będę jeździć. I do noża dospawam, bo on miał kiedyś tutaj takie, widzicie, i to w 3 miejscach próby ktoś tam robił. Ja to odpaliłem w ogóle, bo nóż był tak tu zrobiony, że jak całkiem na dół schodził, były tu wypalone okienka. Ja to też kiedyś w zeszłym roku, chyba 3 2 lata temu zaspawałem, bo tu zawsze drzewo się klinowało, to łupane. A teraz chcę zrobić, nóż jest taki długi, że u góry wspawam w poprzek i będzie po prostu niżej spuszczony, to będzie na 4 szło, a jak się wyżej podniesie, no to tyle będę miał jeszcze tutaj na ten. Tylko że mówię, to muszę, tutaj są takie zastrzały, ten ostatni w sumie, ten to niech zostanie jeszcze. Wczoraj jeszcze krańcówkę tu w środku zmieniałem, bebechy od niej, bo się taka blaszka tam wyskoczyła, nie chciało mi się już tego dalej rozbierać, bo mówię, te cewki w elektrozaworach to tutaj taką charakterystykę mają, jak mi kiedyś tam kolega elektryk mówił, że strasznie łuk ciągną. No już nie mam, bo z tej jest wyciągnięta, ale to takie coś tam montuję, tylko że inny tutaj ten koniuszek jest ze sprężyną. Tutaj jest środek, ale już patrzę, że przekreślone, czyli było zmieniane. Śrubka jedna ze środka została, albo to z tego, co do domu sobie wziąłem na wzór. Toczyć wczoraj trochę zacząłem, tylko tak patrzę, za dużo wody w emulsji, bo mi tutaj tokarka zaczyna rdzewieć, bo kiedyś nie ten, kiedyś pompka już, wiecie, siorbała, no to w konewce przyniosłem wodę, dolałem tam do tego. Gwintowniki wczoraj używałem, ale to już tu, kurde, pająki się zagnieździły w nich. Muszę w ogóle to poczyścić i zakonserwować, albo chociaż nie, no w tej skrzynce niech sobie leżą tutaj. Takie robię. Czekajcie, bo to długie jest to z 2 metry. Mam takiego 16. Trzpień, znaczy trzpień, śrubę ściągającą do trzpieni do frezarki. O, bo ta jest taka, a to muszę tak z 40-50 może zrobię dłuższą od tej, bo tak jak mówiłem, na tą to mogę zaciągać te, co tutaj mają takie to długie, a muszę zrobić ciut dłuższe, żeby właśnie, o, takie te bez tego dytka. I wczoraj sobie, znaczy szpilkę to pogwintowałem, ten koniec już kiedyś w tokarce, ale to narzęką robiłem normalnie na tym. Zrobiłem taką nakrętkę, wytoczyłem, co jest tego,
No a ile to się będzie kręcić? Dobra. Takie coś sobie wytoczyłem. Ona wchodzi od góry tam we frezarkę. I to jest tak, że się pierwsze wkręca szpilką tutaj za to do tego w trzpień frezarski, a później tym się naciąga to, wiecie, do góry, żeby podciągnąć tak we wrzecionie. I później to się trochę luzuje. Młotkiem trzeba tutaj szczelić i jest wyluzowane. Pręt mam jakiś, to tam już kiedyś kupiłem taki, bo to z tego chciałem robić, już nie pamiętam co. Ale to jakiś tam gatunek 45 chyba jest. I też, kurde, kamerę bym musiał z głowy ściągnąć, bo coś wam chcę pokazać tu. No może tak będzie widać. Tu jechałem, jak gwintowałem sobie narzynką, to tak początek zacząłem terebor taki do gwintowania, fanara, olej czy tam płyn, a później z oliwiarki olej maszynowy i efekt jest taki. Czekajcie, ściągnę tę kamerę. To co było tu na początku tym tereborem, to zobaczcie, gwint jest ładny, a tutaj odtąd widać, tu taki jaśniejszy. Jechałem dalej, bo mówię, a zrobię dłuższe, bo najpierw tylko tyle nagwintowałem, ale mówię, to nie przeszkadza, najwyżej tutaj utnę go wyżej. A później tym olejem maszynowym z oliwiarki to też było tak, że aż tam kapało wszędzie. No i ten gwint taki już bardziej parchaty, wyłuszczony jakiś taki, że to człowiek tak zawsze myślał, no oleju, a to jednak olej olejowi nierówny. A tutaj mówię, tu jest ładniutki taki, że i to jak robiłem w środku, to też w sumie myślałem, że mam maszynowy gwintownik, ale pewnie gdzieś leży, nie wiem gdzie. To 16, normalnie tutaj 1, 2, 3, uchwyt i sobie już to też, znaczy to miałem w uchwyt na tokarce zamocowane, trochę wprowadziłem, tak wiecie, kłem podparłem, żeby to równo było, załapało na wolnych obrotach, a później to już ręcznie sobie kręciłem i ładnie wyszło. Dobra, to takie, bo nie miałem, to jest 30, taki sześciokąt, znajomy mi taki kawałek użyczył. Nie wiem co to EH jakieś takie. Na tym jest tutaj EH albo nie no, H3. Nie wiem co to za oznaczenie, ale dało się przewiercić i tam nie było jakieś tam, wiadomo, po tej mojej tokarce, no to takie powierzchnia bardziej taka artystyczna. No ale do takiego czegoś może być. O, i tutaj koledze wczoraj porobiłem dwa takie, zrobiłem, dwa jeszcze są do case'a koparki ładowarki. Koparką ładowarkę ma taką. No i to z przodu jak łyżka na dole jest mocowana, tylko że przepieprzyłem wymiar, bo tak to tu się gada i narzędzi szuka i miało być, to nie jest jeszcze, bo to jest chyba 33,5 wiertłem przejechałem, no i wytaczakiem na 40, kurde, na 45 trzeba chyba, tak, na 45, a tutaj sobie pojechałem, jeszcze we dwóch poszliśmy do tego, do szafy z suwmiarką wiertła, zacząłem te duże przeglądać i tak wiecie, no 45 stworzeń, nie? Gadu, patrzę, przeglądam te wiertła, o 47,5. Ja mówię, no to dobra, no to do 50 będzie mało, żeby wytaczać, nie? No i wytoczyłem tutaj, kurde, że no już to się nie przyda do niczego, ale to jeszcze będzie. Zobaczymy, jak tam jeszcze jakieś gdzieś będzie trzeba, czy tam na pół jakieś dwie tuleje takie zrobić, bo tam wszystko strasznie umęczone w tej koparce i no chcę sobie zrobić tak, żeby było dobrze i
Frezarka, widzicie, od tego odpalimy, zobaczymy, czy olej pompka zaciągnie. Tutaj ten kamień, tą kość jedną, znaczy tą drugą wykręciłem, co było. Dobra, tu będzie, przynajmniej powinien tutaj olej się pokazać, to włączę. Nie wiem, tam jakieś obroty mam chyba. Dobra, czyli smarowanie jest. Może to będzie jakoś tak, że ten nie będzie się cofać, albo raz na tydzień by trzeba włączyć i tutaj suchutko, nigdzie przedtem to aż mówię, kurde, w kotłowni tam jak stała, to aż kałuża leciała z niej. Oleju nie ubyło, to z tego jestem zadowolony. Tylko muszę, mówię, niżej postawić, bo to za wysoko na tych klockach tu. Najlepiej to by było wibroizolatory, ale to może jakieś będę szukać takie używane, bo to trochę z tych krążków hokejowych to chociaż, ale nie, no bo to karka to stoi na 8, a tu by miał na 4. To karka z 3 tony waży, a to waży dobre 2 tony. No, po 500 kg na krążek by wychodziło, też by mogło być. 4 mam zrobione, ale szpilki do tego są za krótkie, bym musiał na dłuższe szpilki porobić. I ja tam kiedyś tą praską moją tutaj 12-tonową próbowałem ścisnąć krążek, no to się nie poddał, że ugiął się oczywiście, że tutaj już zawór zaczął przepuszczać w lewarku, ale jak odpuściłem nacisk, no to krążek wrócił do pierwotnej formy i tam nic nie... O, tu mam to wiertło, widzicie, a nie, tu jest to, co robiłem. A nie, dobra, 41,5 to takim wiertłem zrobiłem, a nie 37 czy tam 7,5 i później do 45 wytaczakiem jechałem, bo akurat takiego wiertła nie miałem, a za pierwszym razem to wziąłem ten 47,5, że to już na dzień dobry wymiar był przelecony i to muszę zamontować z powrotem, bo to znajomemu dałem do przymiarki. Chcę sobie też takie zrobić, ale u niego tam inaczej to pasuje, że kółko mówię od tego, od 30, od jakiejś tam pompa do hydrauliki chyba, co idzie na ten. A wczoraj mówię tak prawo, lewo z tym koniem parę razy, to ja mówię, mordęga taka, że trzeba z powrotem to założyć, żeby tu korbą jeździć tym. Dobra, to karkę trochę posprzątam, albo w sumie niech się to jeszcze wyschnie, bo wczoraj mówię za dużo tego. Za mokro tutaj miałem, żeby te błoto całe zgarniać z wiórami. Idę do tego. O, na śniadanie drugie idę. Dobra. A później zobaczymy, co dalej. Mówię, to mam praktycznie, no dobra, to pierwsze chyba sobie zrobię ten trzpień, bo to od drugiej strony wtedy też sobie w tokarkę wsadzę, natnę gwint i to już będę wtedy mógł tokarkę posprzątać i później albo tą łuparkę, że to muszę gdzieś szukać jakąś blachę taką, wiecie, grubszą, 4, 5, tutaj chyba 6 nawet jest na tym, 6 albo 8. 6 będę miał. Dobra, jakiś, mówię, stolik taki tu do tego demontowalny, żeby to, co przeleci przez łuparkę, to będzie można, znaczy nie będzie trzeba od razu tak odbierać, tylko będzie mogło chwilę sobie poleżeć, a tak to jeden zawsze musiał tam być odbiorca opału. To trzymajcie się, cześć. Widać, coś tak będzie widać chyba. Dobra, bo trochę tam deszcz, taka mrzawka była. Porysuję sobie, jak to tutaj wyciąć.
Te koryto takie tutaj, o tą fałkę i będziemy myśleć co dalej. To jest obcięte, już nie jest takie gorące. Jedna strona, druga strona. Zmienić musiałem sobie na małą tą szlifierkę, bo do dużej nie mam szóstek tarcz do szlifowania. Te spawy tutaj na lico zjadę. Tu trochę jeszcze promienie porobię na tym i wtedy będziemy pasować co tutaj dalej. Tak teraz myślę, może zrobię tutaj dwa zawiasy takie toczone. Nie będę brzydko mówić, jak się na te zawiasy mówi. I tak, i w jednym kawałku zrobić tutaj tak, o, jak zawiasy będą tu, tu tak podcięte dotąd, tu takie szersze, tu takie w kwadracie, tu i tu znowu do tego. I po prostu na tych zawiasach by to było takie, wiecie, do transportu klap. Tu by stało do góry, to by mi za obrys ciągnika za dużo nie wystawało, albo w ogóle. A jakby trzeba pracować, no to tylko otworzyć to z powrotem i już by było. A tak na podniesionym jakieś oczko zrobić, czy coś zahaczać tutaj za ten, albo coś przetykany, jakiś stworzeń dla zabezpieczenia, albo mówię tu o nóż, jakieś takie kabłąk. Może tak będzie nawet lepiej. Tylko jakąś blachę taką poszukam sobie bardziej pancerną. Tu bym obspawał sobie jeszcze rant albo cienką rurką, albo jakimś prętem, żeby to, wiecie, w nogę nie gniotło, czy tam żeby się nie pokaleszyć, tylko tak na krawędź blachy by był naspawany albo pręt, albo rurka jakaś. Dobra, coś w ten sposób chyba będę celować. Szlifuję to dalej. Tu tam patrzę. Tu jeszcze nad drzewami słońce świeci, ale tam sine niebo takie się robi, kurde, wszędzie i ten koparka.
Kameruje się, dobra, zobaczcie, taki ten z kartona szablon 700 na 700 na razie jest. Zobaczymy, bo to nie jest ostateczna wersja pewnie. Takie coś będzie, o, tu będzie od spodu na zawiasie, nasze dwa zawiasy, żeby to sztywne było. Tu i druga część zawiasu tu. To będzie takie, te rurki będzie trzeba tylko wyciąć, żeby to się mogło, o, tak tutaj zamknąć, ale żeby to zacząć z blachy robić, to ja muszę ciągnik mieć zapięty, bo to wiecie, czy na podniesionym na maksa do góry, gdzieś tutaj nie załaduję sobie w błotnik, w koło, w lampę z tyłu, bo to jeszcze nie wiadomo. Jakby pasowało, no to mówię, tutaj po promieniach tylko wszystko będzie obrobione, każdy narożnik, żeby to takie ostre krawędzie nie były, i albo rurkę taką cieniutką, albo pręta 10 czy 12 ugnę, poheftuję, że będzie taka osłona. I mówię, i tu będzie za tym stół składany, a tu jeszcze wtedy mówię, przyjdą te dzioby, takie noże na bok. Ja to kiedyś obcinałem, byłem tam w kontenerze ze złomem pokopać, ale nie dokopałem się, że to nowe będę robić, bo nie chce mi się drugiego tego robić. Ten jest, mówię, na tyle długi, że jak tu będą gdzieś wspawane, a jak będzie jakiś gruby klos, to tu się podłoży ten i też będzie dobrze. Dobra, na dzisiaj tyle, bo to mówię, w poniedziałek sobie wezmę ciągnik, zapnę i trzeba przymiarkę zrobić na podniesionym tym podnośniku, uparka maksymalnie do góry, czy to tak może być, ale zamysł jest taki, o, jak widzicie, że to będzie jeden element i składany tutaj do tego. Dobra, na razie, cześć.